Przy samej drodze. Na wyciągnięcie ręki je mam. Mam nadzieję, że mnie nie pogonią. Krokodyl, jak się patrzy, wielki, olbrzymi, wygięty, z głową do góry. Jesteśmy w miejscowości Chuj, pisane przez CHiU zwykłe. Piasek będę miał wszędzie, trudno. Moja żonka myje nam samochód. Jak przyjechaliśmy tu wczoraj, to tak się wydawało tutaj dość creepy, ale powiem wam, że słońce wstało, jest całkiem sympatycznie. Do tego stopnia nam się spodobało, że postanowiliśmy wyjechać troszkę później i zjeść dzisiaj grilla, burgerki, kiełbasa, kukurydza. Powiedz, czy smaczny, Julcia? Tak, smaczny, tylko jak mi się rozwala, to ja nie mogę... No bo taka świeżutka bułeczka była. Powiem wam, że przedsiębiorcy bardzo jest zrozumieć, co to znaczy żyć w stylu slow life. Dziś się tego trochę chyba uczę. Jest to bardzo trudne do nauczenia, ale jak przestajesz się denerwować, że to jest, to faktycznie jest fajnie. Jesteśmy w miejscowości Rio Grande i powiem wam, że oprócz tego, że jest to najstarsze miasto w Brazylii, to nie ma ono do zaoferowania nic. Zjedliśmy fantastyczny fast foodowy posiłek, mamy go trochę na wynos. No i mówię, dobra, to jak nie chcecie już dzisiaj nigdzie spacerować, to chociaż przejedziemy przez to miasto. No i żałuję, że spaliłem z pół litra paliwa, bo nie było warto. Także w żadnym wypadku nie zaglądajcie. Jedziemy dalej. Słuchajcie, Brazylia za całą swą okazałość z czystym sumieniem. Uwielbiam ten kraj. Znak przybij piątaka. Bardzo z czystym sumieniem. Bardzo lubię. Jest naprawdę ten kraj wspaniały. Nauczyłem się tutaj wiele, jeśli chodzi o moją mentalność. Nauczyłem się tutaj wiele, jeśli chodzi o podejście do życia, mimo że byłem tu tylko kilkanaście dni. Ten kraj dał mi naprawdę dużo. Dlatego polecam bardzo serdecznie. Aha, jest tu już tak kurwa zimno, że już nie mogę wytrzymać. Jesteśmy już na samym południu, jakieś 100 km od granicy w miejscowości Chuj. Będziemy przekraczać granicę w miejscowości Chuj i jesteśmy chyba gdzieś około 100 km od tej miejscowości, więc tak naprawdę już jesteśmy na samym południu Brazylii i jest już tutaj naprawdę zimno. Dlatego no masakra, jest 7 stopni chyba. Chcecie zobaczyć troszkę przyrody? Proszę bardzo. Dorosłe, wielkie kapibary, całe stado. Ta pije wodę. Ale patrzcie, ile ich tam leży. Tu. Też taki... Tu. Też są takie ładne ptaki. Tam z krowami se siedzą. To jest w ogóle najśmieszniejsze, że tam jest krowa, a tam se chodzą kapibary. A tu kaktusy. Ogólnie jest tutaj sporo bydła po drodze. Bardzo dużo otwartych przestrzeni. No i ogólnie tak ładnie tu raczej. Ale tak bardzo dziko. W sensie nic tu nawet nie ma. Ani żadnej stacji. Jedną stację miałem dopiero przez wiele kilometrów. I nic więcej. To co tu widzicie, to jest ciągle. Przy samej drodze. Wysiadam zobaczyć. Na wyciągnięcie ręki je mam. Mam nadzieję, że mnie nie pogonią. Ale idziemy zobaczyć coś grubszego. Klaudia twierdzi, że widziała krokodyla. To idę zobaczyć. No, chyba ma rację. Może Klaudia, rypnij go czymś. No bardzo możliwe, że to jest krokodyl. No ogólnie bardzo tu jest przyrodniczo. Tam jakieś bydło stoi, widzicie, i to nie wiem, czy nie dzikie. Bo to już na przykład jest tutaj to już jest nieogrodzone, więc tutaj, tu w tym rejonie, to może tutaj żyć faktycznie wszystko, bo to już jest nieogrodzone. Czy to jest... Nie, to byki. To hodowane. Wszystko w zasięgu ręki, w zasięgu wzroku. Bardzo fajne miejsce. Dobrze, że jedziemy za dnia. Fajnie, jedziemy dalej do miejscowości Chuj już niedaleko, także ciśniemy. Proszę bardzo, specjalnie Łukasz dla was znalazł bliziutko w zasięgu wzroki olbrzyma krokodyla. Proszę bardzo. I tu już nie można mieć wątpliwości.
Krokodyl jak się patrzy, wielki, olbrzymi, wygięty, z głową do góry. Co jest ciekawe, zobaczcie, to jak już jechałem, to się zaskoczyłem, że tu siedzi kapibara, a tu siedzi krokodyl. Obok siebie dosłownie, tu i tu, nie? Tu krokodyl, tu kapibara. I obok siebie, i żyją. Mogą żyć koło siebie tylko dlatego, że krokodyl najedzony to sobie żyją, a tak to byłoby jedzone. Krokodyl nie jest chętny do ruszania się, więc jedziemy dalej, ale nie pozostawiamy już nikomu wątpliwości, że są tu krokodyle. Jesteśmy w miejscowości Chuy, pisane przez CHiU zwykłe, czyli po bożemu. W miejscowości Chuy jest granica urugwajsko-brazylijska, gdzie musimy się bardzo z wielkim smutkiem pożegnać z Brazylią. Zrobimy tu jeszcze jakieś zakupy, zatankujemy. Nie wiem czemu, że przed wjazdem do miejscowości jest już jakby biuro to takie migracyjne. Nie ogarniam, ale idziemy załatwić papiery. Opowiem teraz trochę ciekawostek i spraw związanych z Urugwajem. Urugwaj to przede wszystkim małe państwo, liczące 3,5 miliona mieszkańców, z czego 2,5 miliona mieszka w obrębie Montevideo, jakby w tym powiacie. Co świadczy o tym, że jest to stosunkowo mały kraj, no i stosunkowo nie jest przeludniony. Ponadto musi mieć takie średnie perspektywy, skoro prawie wszyscy mieszkają w stolicy, prawda? Urugwaj jako pierwszy tutaj z Ameryki Południowej dostał niepodległość, więc był nazywany Szwajcarią Ameryki Południowej. Przyjął Urugwaj mnóstwo imigrantów i mnóstwo osób z Europy i z Ameryki Południowej, tutaj z okolic. No i powiem Wam, że jest to jakiś tam wyczyn. Ogólnie cenna uwaga. W Urugwaju w sezonie zimowym kempingi są zamknięte. Oraz druga uwaga, bardzo dużo kempingów tutaj jest na namiot, dlatego że podróżowanie kamperem jest tutaj niepopularne. Natomiast można spać na dziko i wydaje się to być w miarę bezpieczne. Zobaczcie, gdzie dzisiaj spaliśmy na dziko, a miejscówkę poleciła nam policja. Dobrze się spało, cichutko, także idziemy teraz się przejść, korzystając z tego jakże pięknego kempingu. Jesteśmy w miejscowości Barro de Velizas, ale głównym naszym założeniem było zobaczyć park, który jest, powiedzmy, że w miejscowości, choć tak naprawdę to jest bardziej park, Cabo de Polonio. I to ma coś związanego w nazwie z Polską, natomiast nie wiemy dlaczego. Jest na pewno tutaj przepiękny park narodowy, zobaczcie. Trzeba przyznać, że Urugwaj potrafi ładnie zaskoczyć, szałowo. Fajny jest widok taki pustynny, wydmy. Natomiast tutaj chyba niejednokrotnie jest ocean, dlatego że zobaczcie, jest mnóstwo pomuszelek. Proszę zobaczyć tu, jak jest jakiś duży przypływ, to jest tu woda. Zresztą tam się chyba jakoś ostało. O, suchy krab. Czekaj, ja tam wejdę. Ja też tam chcę wejść. Piasek będę miał wszędzie, trudno. Mam piaskownicę w butach. Wow. Super. Zarobiście tu jest. Dawaj, idziemy. Mam się nie wydać, tylko zbiegać pewnie, tak? I pełno piachu. O matko, jaka pustynia. Co tak? A.
Europa jest już raczej na takim południu Ameryki Południowej, przez co jest tutaj o wiele zimniej niż nawet przed chwilą doświadczaliśmy w Brazylii, co jest przez to trochę ciekawe, że w ciągu raptem miesiąca doświadczyliśmy niemal 3 pór roku, można powiedzieć, jak nie 4, ale też przez to, że to jest na południu, zobaczcie, że tutaj występują w takim razie pingwiny i teraz będzie smutny widok, gdyż pokażę wam pingwiny zdechłe. Tak, jest ich tu sporo, no. Auto mieliśmy zaparkowane tu i tą pustynią, jakby tym pustkowiem przeszliśmy i jesteśmy tu już, więc przeszliśmy teoretycznie przez rzekę, ale ona tak naprawdę już praktycznie wyschła, więc to jest ciekawe i to, co widzieliśmy, te łódeczki i tak dalej, to jest dokładnie tutaj, gdzie potem dalej ciągnie się rzeka. Jakie tu są zarobki? Średnie miesięczne wynagrodzenie to jakieś takie między 3,5 a 3,800, bliżej tego 3,800 w dużych miastach. No i tego się trzymajmy, nie ma tu najniższej krajowej. No i czy to jest dużo? Uważam, że to jest bardzo mało, ze względu na to, że życie tutaj jest drogie. Po ile jest peso? Peso jest po 11 groszy sztuka. No i teraz co jest droższe, co jest tańsze? Większość rzeczy będzie droższa lub o wiele droższa. Tańsze trochę będą opłaty. Opłaty tutaj będą wynosiły około 580 zł, takie miesięczne. Internet przeciętnie tu kosztuje 170 zł, co już jest znowu 200%, wiecie, drożej niż w Polsce, bo w Polsce za 5-6 dych to macie już super internet. Wynajem mieszkania. Wynajem mieszkania to jest tak od 1600 do 3500, jeżeli chodzi o najem długoterminowy, średnio statystycznie, więc jest troszkę taniej, jakieś 10-15% taniej niż u nas. Natomiast jest tak, że no, ten najem krótkoterminowy jest też stosunkowo podobny, może ciutkę tańszy, dlatego że my tu za całe mieszkanie płacimy zazwyczaj około między 30 parę a 50 parę dolarów za dobę, czyli to daje około 120 do 200 zł za dobę. Uważam, że to jest stosunkowo tanio, jak na to, że jesteśmy w stolicy i mamy dla siebie całe mieszkanie. Natomiast co jest ciekawe, tanie mieszkania tu są tańsze, co u nas jest odwrotnie, to małe mieszkania stosunkowo są droższe, natomiast duże mieszkania to są tak od 3,5 do 6,5 tysiąca, co znowu wychodzi, że jest drożej, nie taniej niż u nas. Jest to dość ciekawe, dlatego że w Polsce jest odwrotnie, te kawalerki, te małe mieszkania w centrach są drożej za metr, a duże mieszkania wychodzą o wiele taniej za metr. Tu jest odwrotnie. Metr mieszkania aktualnie w Montevideo kosztuje 9,5 tysiąca złotych, a w 2011 roku kosztowało 3000 złotych, czyli w 12 lat urosło o 300%. Grubo, co? Tutaj trochę się posiłkuję teraz, bo tych danych już nie znam, a zarobki wzrosły w ciągu tego samego czasu z 1300 do 3000 teoretycznie. Jeśli chodzi o tą wioskę, to jest to ciekawy widok. Szutrowe drogi, jakby czas się zatrzymał. Dachy ze strzechy. Jaram się tu podoba mi się tu. I w ogóle tutaj się cofnęliśmy w czasie. Ta wioska jest po prostu jakby powstała, jakbyśmy po prostu przybyli 100 lat temu. I tak najpierw tak samo. Ci ludzie oczywiście są uprzejmi jak to Latynosi, są bardzo mili. Po prostu mega mi się to podoba. Motor w środku. Tu jest fantastycznie. Sznury są takie, że ohoho. Piękny widok. Buena vista. Kureczek standardowo pizzę. Ale dobra, co? Potwierdzam. Nie zaprzeczam. Moja mama, mówiłam takie kanapki z schabowym. Takie? Z jajkiem i z szynką i z serem? Nie no, sam schabowy z kampką w środku i musztarda i ketchup był. Aż tak wypasione nie, ale oni wiedzą co dobre jest. Będę go zjadł. Muszę przyznać, że jest to smaczne. Muszę przyznać, że jeszcze nie jadłem tak miękkiej wieprz wołowiny. Więc zarąbiście i że nam w ogóle zrobili, że jest fajnie.
Ale góry. A to tylko mały piasek. Ale Łukasz jest najlepszym. Wojownikiem.